Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. Dzięki za podpowiedzi, za komentarze. Coś tam spróbowałem poprzestawiać w ustawieniach. Mam nadzieję, że to pomogło i będziecie mnie już dużo lepiej teraz słyszeć. Dobra, zacznijmy od przeglądu wioski, bo z tego co pamiętam dużo się tu dzieje, mianowicie zajęliśmy się produkcją uzbrojenia, jeszcze nie na tak dużą skalę jakbym sobie tego życzył, natomiast mamy już pierwsze budynki, które zajmują się produkcją i tak właśnie tutaj mamy kolczugi. Jak to w ogóle wygląda w podsumowaniu? Ponad 30 hełmów, 18 kolczuk. Ok, tutaj nam się warsztat kowalski właśnie skończył, bardzo się cieszę, więc możemy przejść do produkcji jakiejś broni. Co my tu mamy? Broń ręczna, włócznie, broń drzewcowa, części żelazne. To na razie nam nie będzie potrzebne, tak samo jak na razie narzędzia zostawiamy. Skupimy się na broni ręcznej, włóczniach albo drzewcowej. Tu potrzebujemy sztabę i deski, do włóczni sztabę i deski, do ręcznej 2 sztaby. O, i 20 kamienia mamy, więc bardzo się cieszę, bo tu chyba zadziałała nasza karawana i przywiozła nam nieco kamienia. Tylko pytanie, czy pobrali sobie te hełmy. To zobaczmy, czy Legnica ma jakieś hełmy, bo to chyba za ten surowiec mieliśmy sobie wymieniać. Stacja karawan. Zaawansowany kamień na hełmy i co? O, hełmów brak, ale to może też dlatego, że dopiero gdzieś na tej ścieżce mu do nas, do Legnicy będzie wracał. O, gdzie on to tutaj? Nie, to przywieźli kamień do Świnoujścia, a nie wzięli sobie nic w zamian. No, szkoda, ale w dłuższej perspektywie chciałbym jednak, żeby ta wymiana była taka 1 do 1. Transportują. O, tu jest jakiś transport. Aha, dobra, czyli on może tak naprawdę sobie dopiero weźmie stąd te hełmy. O, zmniejszyła się ilość i wróci do Świnoujścia. Okej, no to mnie bardzo cieszy. Dobra, ale jeszcze będziemy potrzebować włócznie, znaczy nie włócznie, tylko tarcze. I tak, piesza milicja. Milicja z włóczniami, milicja z bronią drzewcową. To tak, jakbyśmy sobie dodali coś takiego, to tutaj mamy małe tarcze i broń jednoręczną. Milicję z włóczniami, no to tu już mamy, to wiemy, że potrzebujemy duże tarcze i co? Aha, i włócznie, a tutaj pokazuję tą broń ręczną. No dobra, i milicja z bronią drzewcową. To tutaj... No dobra, zaczniemy produkować, zobaczymy co się będzie z tym działo. Na pewno będziemy potrzebować tutaj duże tarcze. Aha, jest tutaj, dobra. A rozumiem, czyli tu mamy 4 włócznie i duże tarcze. Tu mamy tą broń jednoręczną, małe tarcze, a tu tylko sama broń drzewcowa. Bez tarczy. Czyli tak naprawdę no każdy rodzaj, każdy typ tej jednostki by nam się przydał, czyli duże tarcze, małe tarcze i każdy typ broni. Dobra.
Usuńmy na razie sobie to wszystko. Nasza świta tutaj niestety w ostatniej bitwie troszkę uległa zniszczeniu. Aha, wiem co mieliśmy jeszcze zrobić z takich tematów gospodarczych. Piec chlebowy. I ten piec chlebowy w Świnoujściu, myślę, żebyśmy sobie zrobili gdzieś w tych rejonach, może nie aż tak blisko. Tu mamy ten młyn, tu będzie spichlerz, tu będzie skład. Myślę, że gdzieś w tym rejonie taki piec moglibyśmy sobie dać. Dobra. I jak już nam wybuduje ten piec chlebowy, ale jest sierpień, to wiecie co, ja z tą odkrywką na kamienie, to ja się jeszcze tutaj wstrzymam po tak naprawdę żniwach, bo już mamy sierpień. Za chwilę będziemy musieli się zająć naszym ogromnym polem jęczmienia, który to ma dostarczyć aż 11 sztuk tych zasobów, więc bardzo, bardzo dużo. Starczy no, na kilka piw, pewnie dla takich najbardziej zasłużonych mieszkańców naszej wioski. Okej. Warsztat kowalski. I tak, tutaj raczej bym nie chciał więcej przekształcać póki co tych parcel mieszkalnych, rzemieślników, bo potrzebujemy ludzi do pracy. Jagody nam się kończą, więc zaraz będziemy mieli tutaj kilka rodzin do dyspozycji. Dobra, a tymczasem wejdźmy sobie do Legnicy, już naszego całkiem nieźle rozwiniętego miasta, w którym to ile jest rodzinek? No już mamy 57 rodzin. No, całkiem nieźle to wygląda. Prawie 60 rodzin. I tylko 6 miesięcy tych parceli, więc jeszcze się wstrzymajmy z budową. Na razie zróbmy sobie tak. Warsztat łuczarski, niech mi tutaj na razie... Albo dobra, no 40 łuków, no to na razie niech tak zostanie. Tu mamy jedynki, więc tu na razie nic nie zrobimy. Dobra, weźmy w takim razie tą trójeczkę i na tym sobie zróbmy warsztat stolarski. 1. Ile tu jeszcze mamy narzędzi? 2 narzędzia, więc jeszcze 2 parcele moglibyśmy sobie tutaj przeorganizować. Chciałbym produkować małe i duże tarcze, ale nie chciałbym też znowu przesadzić z ilością tych rzemieślników, także zostawmy sobie na razie tych jednych i zobaczymy, jak to sobie poradzą. Desek prawie 400, łomatko. Nie no, to tartak zasuwa elegancko. Tutaj jeszcze chyba ten rejon był. Okej, to zróbmy coś takiego. I tutaj drugi nasz obóz już powoli będzie się przekształcał w ten główny, ale póki jeszcze jest tak w miarę na tamtym, to tu sobie zróbmy dalszy rejon do ścinki, a chatę leśnika poprosimy jeszcze o zasadzenie gdzieś w tych rejonach naszych nowych drzew. Dobra, ale ta wioska się już rozrasta, kurde. I tu w objęciach tych drzew, no świetnie to wyszło. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Jak jeszcze sobie tutaj wszystkie te parcele, które są tak naprawdę wewnątrz tych drzew podniesiemy do 3. poziomu, no to już będzie taka naprawdę rozwinięta ta nasza osada. Dobra, sierpień 21, więc jeszcze chwilę mamy czasu. Przeorganizujmy sobie tutaj rodzinki, bo będziemy potrzebować przynajmniej, tu też no, przynajmniej po 4 pewnie
na gospodarstwo. W tym momencie mamy 3, czyli 2 możemy sobie tutaj przepisać. W chacie chata zbieraczy 2 rodzinki. W ogóle to mamy jedzenia na 5, opał na 3. To ja myślałem, że jest odwrotnie. Całkiem tu pusto. Ok, to tutaj zbieracie. Zbierajcie te kłody, bo w zasadzie jak zaczniemy ulepszać, to szybko to wszystko zejdzie. No z jedzeniem duma rozpiera. Prawie 100 warzyw, 70 jagód, ponad 50 chlebów. No fajnie to wygląda. A piwko 140 piwa, no to ładnie. To ja myślę, że to piwo zaczniemy już sobie powoli wywozić. Czekajcie. Pasieka tutaj 2, tutaj 2. Skądś tutaj musimy sobie pobrać te rodzinki. Poczekajcie, musimy mieć ile? Przynajmniej 8 dostępnych. To myślę, że tak. Na początek jednego weźmiemy z obozu Drwali. Tutaj kuźnia, tartak to nikogo nie ma. Garbarnia musi sobie działać jak sobie działa. Słodownia również. Warsztat tkacki no w zasadzie by nie musiał, bo mamy 75 przędzy, ale jednak gdzieś tam ten handel też będzie związany z przędzą, więc na razie to zostawiam. Stacja karawan, niech oni się tutaj zajmą tym transportem, chociaż nie wiem, czy już tych kamieni mi nie wystarczy w Świnoujściu. Ile tutaj ich mamy? Jest 10. Mam piec chlebowy, czyli to, co było najważniejsze, to powstanie, więc kamienie sobie na razie zostawmy, a w takim razie wysyłajmy już tam powoli piwko. Ok, i hełmy. Hełmów dalej nie mamy, więc nie wiem, czy to się uda wywieźć. No zobaczymy. Ale gdzie są moje rodziny? Oj, aprobata 82%. No i powiedzmy chwilowo nasze założenie tutaj jest wypełnione. No nic, no muszę sobie tutaj niestety chata leśnika. Z tym opałem jest kiepsko, więc kurde, no przydałoby się nawet rodzinkę jeszcze przypisać do chaty Drwala. Weźmy sobie jedną rodzinkę z obozu Drwali. W młynie 2, no pewnie, to pewnie w piecu też. Ale my nie musimy już przerabiać chyba, no właśnie, ani mąki, ani ziarna, więc piec chlebowy też 2, no to okej, mamy to. Dobra, rodzinki przygotowane. Ty, patrzcie jakie ładne już sady. Tutaj takie jedno drzewko wyrośnięte. Czyli jeden już będzie taki, wydaje mi się, docelowo w tym roku albo w następnym, którym naprawdę fajne plony już przyniesie. Bo tutaj widać, że jeszcze te drzewka są takie niziutkie, więc na lepsze plony z tych 2 jeszcze będziemy musieli chwilkę poczekać. No ale dobra. Także o zapasy jedzenia się nie martwię, bardziej ten opał, ale wrzuciłem tam dodatkową rodzinkę, nie? Tak, jeszcze dajmy im obszar. Obszar roboczy, no to niech próbują w takim razie tutaj wycinać. O, dobra, coś takiego. No powinno już załatwić sprawę. No dobra.
Póki jeszcze jest tutaj sierpień, zerknijmy sobie, bo tutaj w zasadzie nie mamy rodzinki. Tu potrzebujemy też ze 4-5, które odwiedzą nam gospodarstwo na czas żniw. Jak wygląda sytuacja z ruda żelaza 48. Dobra, ja myślę, że tutaj sobie odpuścimy na razie to wydobycie, bo jest tego już sporo. Jagody się kończą, więc tutaj te rodzinki, myślę, że 2 już powinny sobie to ogarnąć. Dobra, mamy 5 osób, znaczy 5 rodzin. Czy ktoś tu jeszcze chętny na żniwa? Myśliwy. Myśliwy niech tam lepiej sobie działa powolutku z tym. Piec chlebowy w trakcie, dobra. No tutaj z tartaku też moglibyśmy już sobie wziąć, bo ponad 170 desek jest. Dobra, 5 rodzinek jak tutaj przypiszemy, to powinno być w porządku. Chociaż zbyt dużo rodzin to też chyba nie jest dobrze, bo jakby od razu biorą się za przygotowanie tego pola, co tak naprawdę nie powinni go przygotowywać. No ale to zobaczymy. Może na razie po 4 rodzinki na 1. Zobaczymy. Najwyżej później się to zredukuje. Okej. Dobra, i żniwa będą sobie już tutaj ogarniać. Nasz warsztat stolarski się wybudował i co? Robimy małe tarcze? No dobra, jak już zaczął robić te małe tarcze, to niech robi. Zróbmy limit. Zróbmy limit na te 36. Bo taki chyba mamy oddział, nie? 36, dobra. No i tak naprawdę najlepiej by było, gdy... Aha, a w ogóle to w Świnoujściu to pewnie mi już produkują te miecze. Czy ja tego nie ustawiłem? Nie, no jest broń ręczna, ok, już mamy 5. No i dobra, i teraz pytanie, czy uda mi się zrobić tak, żeby wymienić się tymi właśnie zasobami, czyli wymienić sobie tarczę na przykład za te miecze. To by był w ogóle świetny układ. To piwo nawet aż tak bardzo na razie nie jest mi niezbędne. Czyli wyślij małe tarcze, a otrzymasz broń ręczną. Szkoda, że tylko jedną osobę da się przydzielić, ale wiecie co, ja wezmę sobie w takim razie prowadzi wymianę. Aha, czyli patrzcie, oni już tutaj jadą z tymi towarami. A ciekawe, czy obaj na mule? Nie wiem, czy tutaj coś się nie popsuje, jakim to w trakcie zmieniłem. A mu... Idzie się napić z mułem. No i pewnie tutaj ładowacz Hansowi też się należy i z mułem poszedł się napić. Nie będzie się tutaj przejmował jakimiś wymianami handlowymi. No dobra, ale weźmy po tym drugim. Kupmy sobie tego muła. Zwłaszcza, że zamożność ponad 1100, także ładnie to wygląda. Żniwa idą pełną parą.
który jest 5 września, oni już mają pół pola, także myślę, że tutaj po jednej rodzince na razie sobie usuniemy. I co? Jeszcze sobie zrobimy... Ustawimy sobie priorytet na mucenie, dobra. Niech tak będzie. Jeden w takim razie już do młyna i jeden do pieca chlebowego. Jedzenie na jedzenia na 5 miesięcy, opał na 2 miesiące. Co jest z tym opałem? To muszę tu jeszcze chyba w takim razie jedną osobę przypisać. Dobra, zbierajcie sobie to. Podniesiemy sobie chyba ten skład. Oto na 250 składzie to się szybko bardzo zapełnia. Duży to już ma 2500, także tutaj spokój. Nieosunięte zapasy przemakają pole uprawne. No okej, czyli jednak zmieńmy sobie priorytet tego mucenia, bo oni chyba idą, mucą i dopiero później to wszystko zwożą. No to ciekawe ile w takim razie, ale już mamy 61 pszenicy. Mam pytanie, czy to już jest po zmarnowaniu przez ulewę, czy nie. Tak naprawdę widzicie, jest 7 wrzesień, mogliśmy w zasadzie poczekać jeszcze z tymi żniwami, na przykład na lepszą pogodę, a nie zbierać tego w taką ulewę. No, może to faktycznie miałoby większy sens. Oni tu wyglądają jakby szli orać, a nie, jeszcze coś tutaj zostało, także dobra. A jęczmienia 18, no to z tym piwkiem mamy tutaj, wydaje mi się, już spokój. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się gdzieś tutaj te małe tarcze poprzewozić. Jeżeli nie, to tak naprawdę tutaj otworzymy sobie już tą produkcję. A jak wy dajecie radę? 9 wrzesień, tutaj praktycznie skończyli. Tutaj już jest ponad połowa zebrana, więc w porządku. Dobra, jest jedna rodzinka z nadstanem. Ja nie będę się tutaj bawił chyba w przewożenie tego uzbrojenia, tylko normalnie otwieram produkcję tarcz już tutaj u nas. To weźmy sobie warsztat kowalski. Jedyneczki wszędzie są. Tutaj mamy dwójeczkę. Weźmy sobie tutaj warsztat stolarski, po prostu otwórzmy i będzie z głowy. Mamy 30 kolczuk, 28 hełmów. Dobra, doróbmy sobie w takim razie tych hełmów. Doróbmy na 36 i po tyle będziemy sobie tutaj mniej więcej prowadzić tą produkcję. O, no właśnie, bo tutaj dwie rodzinki, no zapomniałem o tym, że to dwie rodzinki. No ale dobra, za chwilkę dojdzie kolejna, będzie październik, więc na razie nic nie budujemy, chyba że tak, wybudowaliśmy już ten piec chlebowy, on sobie tutaj czeka. No nie, no Świnoujście ma tutaj wszystko elegancko poukładane, tak naprawdę jedzenie na 4 miesiące, zaraz zaczniemy piec chleb. Cały czas nam działa tutaj ta dzika zwierzyna. Chata leśnika, więc wszystko tutaj myślę, że bez problemu będzie. No i 3 typy jedzenia też są, także fajnie. No jedzenie na targu jest, ubrania. Dobra, gdzieś z tym czasem będziemy sobie musieli myśleć, ale po żniwach pierwsze co kamień, tak żeby powoli już tutaj nam się ten kamień uzupełniał.
O, kogoś do spichlerza będziemy musieli przemyśleć, ale to za chwilkę. Ten tu idzie i nie może do nas dojść. Gdzieś to chyba się zblokowali. Dobra, nie chcemy już tego kamienia, więc na razie wstrzymajmy się w ogóle z tą wymianą. Zamówmy sobie nowego woła. 140 zamożności, żebyśmy też już nie przesadzili tutaj, bo się wyhamujemy z tym rozwojem. Ok, myślę, że w międzyczasie sobie możemy tutaj podnieść na dwójki, bo to będą budować chyba nasi mieszkańcy. Dobra. Jak to tu wygląda? Dobra, zebrane w całości. Tu również. Przyspieszmy na razie sobie to. Niech tu zwiozą całą tą pszenicę. A Legnica... No oni tutaj, widzicie, będą orać nie to, co trzeba. Dajmy sobie im tutaj teraz priorytet na mucenie. Świnoujście, budowa ukończona, warsztat stolarski. Dobra. Mamy broń ręczną, czyli tak naprawdę niech oni sobie tutaj robią te małe tarcze. Małe tarcze, potem się przesiądziemy na duże, to są dwie deski, więc tak naprawdę po 36 jednego i drugiego możemy śmiało robić. No i co? No i będziemy potrzebować po prostu dodatkowe rodzinki, które nam tutaj uzupełnią. Przeważnie wymaga rodzin bez przydziału. Dobra. Myślę, że jedną rodzinkę tutaj spokojnie możemy do tego włożenia przydzielić. Tutaj ktoś będzie sobie chodził po drugiej stronie rzeki. No, na trzecie poziomy, jak sobie to ulepszymy, to fajnie będzie widać. W ogóle ta mapa bardzo mi się podoba. No, z tą rzeką, tutaj te mosty, klimat świetny. Dobra, mamy wrzesień. Zaraz będzie kolejna rodzinka. Przeskoczyły te pola w ogóle, czy nie? Bo oni tutaj teraz przygotowują te same pola, które były zasiane, nie? A, bo jest wrzesień jeszcze, dobra. Październik, ok, no i teraz poprzeskakiwało. Dobra. To się przenoście tutaj. I teraz sobie wrzućmy dodatkową rodzinkę. Niech oni tutaj to wszystko przeorają, zasieją. I tak samo Legnica. No wy to widzę, wszystkie pola byście mogli przerobić, jakbyście tylko mogli. Zobaczymy, zobaczymy, wiecie co? Tutaj. Czy dalej będziemy mieli po 10-11 tego jęczmienia, czy faktycznie coś będą w stanie zrobić więcej? No jest 42% żyzności gleby, więc tak naprawdę
powinno być więcej. Tu jest na końcu 17, więc dwa u góry przed nami. Myślę, że tutaj ładnie to się zwiększy. Pytanie, czy... Mhm. Dobra. Dajmy tutaj dodatkową też rodzinkę. Niech oni się tutaj zajmą i tutaj też, żeby na pewno się wyrobili przed zimą. Chyba że sianie tych upraw ma być w listopadzie, a oni na przykład jak sieją w październiku, to będą mniejsze plony? No, to by było trochę dziwne. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tu mamy 3 parcele, więc musimy się już wziąć za dodatkowe parcele mieszkalne. Ten rejon tutaj na razie zostawiam wokół pól, bo może coś tam wymyślimy innego. Natomiast tak, to co wydaje mi się powinniśmy jeszcze tutaj zrobić, to jakąś parcelkę chyba w tym rejonie jeszcze na jabłka albo warzywa. Okej, zakręćmy to trochę tak. Tutaj się nie da, może w tą stronę. Nie, dobra, chyba tutaj. Czyli to tylko takiego trójkącika byśmy mogli zrobić. Ale to w ogóle, nie, to odpada. O, to już lepiej. Dobra, myślę, że to będzie w porządku, więcej z tego nie wyciśniemy. Zróbmy sobie tutaj to pole jedno, a nad tym jakąś parcelę. Tylko tak będziemy mogli to zrobić. To teraz się zastanawiam, czy nie lepiej to wykorzystać pod jakieś inne tutaj. Woda, studnia niestety. Tu będzie duży skład spichlerz, to oni to będą mieli blisko. Pasieka nie, bo to mamy chyba na 2 tego miodu, to bez sensu. Może coś do przeróbki, tak naprawdę, może jakiś warsztat? Nie, to... Stacja supek... Nie, no dobra. Zróbmy w takim razie tak jak na początku zakładałem, czyli zróbmy sobie tą parcelę mieszkalną. No, tutaj jakiś warsztacik zrobimy. A może tu jakieś zwierzątka, żeby tutaj pomiędzy tymi sadami... No dobra, może coś takiego być. Czekajcie, co mamy już? Październik się kończy. A co? A oni mają już zaorane i zasiane. No i widzicie, i tu jest 48 tego jęczmienia. No to pole coś jest podejrzane. Jak w następnym, znaczy za 2 lata znowu będziemy sadzić na tym polu jęczmień i znowu będzie 11, to ja to usuwam, bo to jest bez sensu. Tutaj 93 pszenicy, no to fajny wynik będzie. Dobra, młyn sobie działa i piec chlebowy sobie działa. Dobra, dodajmy sobie może jedną osobę już do spichlerza. Czy tutaj się zmieści? Nie, tu się nie zmieści. Dobra. Ale wiecie co? Chyba sobie musimy jeszcze
i jeszcze w międzyczasie ulepszyć sobie ten spichlerz już zawczasu. Póki ładna pogoda jeszcze w tym listopadzie. Póki nas ta piękna jesień tutaj rozpieszcza swoją pogodą. Opał na 4, no to gdzieś tu sobie chyba już działają. Powiedzcie mi, tutaj wszystko mamy włączone, no to dobra, jest ok. Jest ok. No w tartaku, no tartak chciałby działać nawet jak nie ma w nim rodziny. To jest taki, widzę, nagrzany na te deski. Dobra, a Świnoujście, dobra, postęp siewu jest 74 pszenicy planowane, ok, jęczmień 62, no to gra gitara. To coś, nie wiem, ciężki rok może był pod pszenicę, może jakieś, nie wiem, susze czy cokolwiek było. No zobaczymy w kolejnych latach. No dobra, jak sobie to wszystko rośnie, jak tam nasi ludzie, dobra, wytwarzają, transportują, jeszcze sobie tutaj tą pszenicę przerabiają. Dobra, to włączmy młyn, niech już przygotowuje nam mąkę pod pieczenie chleba. Jak tam uzbrojenie? Małych tarczy 43, to ładnie poszli. Przenieście sobie produkcję na duże tarcze, to nawet żeście przegięli trochę z tymi małymi. Dobra. Za chwilkę kończymy te żniwa, więc dobra, jedną rodzinkę, póki nic się nie robi, to już sobie wyślimy do budowy tego obozu. No i teraz tak. Tutaj jak zrobimy, to może się okazać, że w bardzo szybkim tempie zapełni się magazyn. Ale z drugiej strony, jak oni tutaj będą chodzić taki kawał drogi po te kamienie, to też trochę jest bez sensu. Dobra, no zróbmy im tutaj może jakoś tak, a może w tą stronę, o. I tu sobie ich połączymy, tak żebyście mieli jakąś tam drogę w miarę na te kamienie. A tu w stronę wioski naszej. To chyba będzie najszybciej. Dobra, to teraz tak tu. Tak, żebyśmy się przyłączyli tutaj. Mam nadzieję, że nie spłoszycie. O, widzicie, oni zasuwają tędy, więc mniej więcej tak byśmy im też tą drogę zrobili. Mam nadzieję, że tutaj nie wystraszycie naszej zwierzyny. I dołączymy się tutaj. I w razie czego dołączymy się tutaj. Dobra. Niech podziałają tutaj z tym obozem, czyli cała rodzinka, widzicie, od razu przyniosła sobie towar i od razu budują nasz obozik kamieniarzy. W porządku. Obszar roboczy pusty. Czyli wycięliście już wszystko, o co was prosiłem, tak? No w zasadzie wykarczowali elegancko. Aha, nawet wcześniej tutaj to drzewo myślałem, że usuną. Nie wiem, czy usunęli w końcu. Dobra, zróbmy tak. Bo bardzo mi się nie podobają te chaszcze, które leżą u nas na warzywkach. Dobra, jedną z chaty zbieraczy, usunąłem też w Legnicy z chaty zbieraczy?
Dwóch jest to jeden, może tutaj spokojnie sobie działać. Dobra, opał 6, jedzenie na 5, Legnica, spokój. Świnoujście, jedzenia na 3, opał na 5. To tak naprawdę jak ruszymy sobie z produkcją w tym momencie chleba, to wydaje mi się, że powinno być w porządku. Dobra, to tutaj sobie już ta mąkę działa. Jednego damy do pieca chlebowego. I jak złoto, chlebuś na zimę będzie. Dobra, jeszcze jedna deska gdzieś tutaj dojdzie i już mamy obozik kamieniarzy gotowy. Dobra, powoli możemy już chyba... Dobra, już wszystko tutaj chyba zrobili co mieli, więc zapraszam Was do pracy. 7 rodzin nieprzypisanych, to tutaj fajnie. 2 rodzinki na wydobycie żelaza. A 2 rodzinki zaraz pójdą do obozu kamieniarza. I weźmy sobie jeszcze rodzinkę na pewno tak, do tartaku. Piec chlebowy działa, to działa. Wiecie co, ale stajni w tym momencie to raczej będziemy musieli sobie jeszcze jedną postawić. Ach, nie będzie się tutaj dało, takie miejsce idealne. No dobra, po drugiej stronie, gdzieś tutaj na skrzyżowaniu, dobra, niech będzie. I jedną osobę do dużego, o w ogóle to do spichlerza przede wszystkim. O kurde, spichlerz jest, no dobra, ulepszymy go już niebawem. I co? Jedną osobę może do dużego składu? Na razie nie, bo jest tylko jedna, więc poczekamy na przyrost rodzinek i jeszcze ją tutaj do tego składu wrzucimy. Słupek skończony, a się uwijają teraz. Od razu nowy wół. No i dobra. Dwójeczki tu są. Co w ogóle potrzebujemy? No w tym momencie do 3. poziomu. Kurde, z czego były te buty robione? Bo to jest najlepszy produkt. Ale patrzcie, mamy tą broń ręczną tutaj. Czyli jednak jakaś wymiana tam zachodzi. Aha, i dlatego też pewnie w Świnoujściu było ponad 36 tych tarcz, bo przywieźli z Legnicy. No, czyli to działa. Cieszę się bardzo. Dobra, pokaż mi ten warsztat kaletniczy. Buty są robione ze skóry. No to świetnie. To tak naprawdę jeden ten warsztacik będziemy mogli sobie gdzieś tutaj zrobić. Ale wiecie co? Ja teraz widzę, że tak naprawdę przy tych parcelach to brakuje mi trochę pojedynczych domów. Że jednak nie powinno się robić wszędzie tylko tych podwójnych, ale też pojedyncze. Dlatego gdzieś tutaj sobie przemyślimy dalej. Zbyt stromo. Czyli tu może coś krócej. Nie, dalej zbyt stromo. Czyli na tej górce tutaj nic sobie nie zrobimy, natomiast może tu dalej zbyt stromo? Co wy to? No, to tutaj chyba nie możemy zbyt daleko
Dobra, przemyślimy to na ten moment sobie w takim razie zrobimy tutaj, czy będziemy mogli mieć... Aha, w ten sposób. To nie, czekajcie. Okej. No chyba nie, ten obóz nam tutaj nie wyczyści tego, kurde. Musielibyśmy pewnie usunąć razem z tymi drzewami, co tu są. Jeszcze sobie tak spróbujmy, ale to już wątpię. Okej. Dobra, jest kolejna rodzinka, duży skład, pyk. Tylko przy jednym w takim układzie będzie ta dobudówka. Okej. A to miejsce, okej, tu jest ten słupek. Dobra, to tu na razie się musimy wstrzymać. No to chyba nie zostaje nam nic innego, jak przemyśleć sobie jeszcze miejsce tutaj. Tu mamy 2 domy plus przybudówka, to mamy po jednym. To troszkę za daleko, tylko teraz tak, może byśmy zrobili sobie, jakbyśmy czasem naszym lordem chcieli sobie popodziwiać te piękne widoki. To tak, żebyśmy mieli dostęp. W tą stronę nie, ale tutaj taki punkcik widokowy. Nawet z takim zrobimy sobie w dół zejściem tutaj. O, właśnie. Taką ścieżeczkę w dół naszego klifu. I zróbmy sobie teraz te kilka parceli. Za mało zasobów? No tak, tartak uruchomiłem i wszystko już tu pożarło. Zwłaszcza, że mój obóz drwali gdzieś tu się skupiał na wycince jakiegoś krzewa, a raczej jakieś pozostałości z dużego drzewa. Tu masz jeszcze rejon, wyczyście to. Okej. To może teraz na 2. Fajnie by było tutaj zmieścić 3 takie parcelki. Ale nie chcę też za bardzo tu wchodzić w kościół. Wiecie co? Może zróbmy tak. Ale znowu 2. Jak se mała? O, właśnie tak bym chciał. Czyli jest domek, jest przybudówka. Okej. Nie, może więcej nie będę tutaj robił. Niech już się tutaj ładnie zaczyna ten las. A znajdziemy sobie inne miejsce tak naprawdę już na te parcele. Czyli rozumiem, że jakbyśmy sobie puścili nawet w tę stronę. Czyli tu byśmy musieli tylko w ten sposób zrobić. Ale jak nie mamy tak naprawdę, jak tu jest już zbyt stromo, to może i takie coś by nas nawet urządzało, nie?
Patrząc też na ilość, jaką byśmy potrzebowali tutaj, to nawet takie parcele byłyby dobre. Dobra, czy tu gdzieś dalej będziemy w stanie już zrobić coś dłuższego? Cały czas jest zbyt stromo, bo tu schodzimy cały czas w dół. Czyli rozumiem, że jak buduję w tą stronę, to będzie ok? Nie. No, to nie wiem, czy tutaj tak nam się uda zejść. Na pewno tutaj środkiem będziemy sobie mogli puszczać te parcele. To wiecie co? To tą drogę, ja myślę, że z niej sobie tu zrezygnujemy. Czekajcie. To... Dobra, te niech już tak zostaną jak są. Dobra. A w takim razie tutaj sobie zrobimy troszkę takich parceli pod to rzemiosło. Czekajcie, może tak. Okej. Się zastanawiam nawet, czy aż takie duże są potrzebne. Tylko wiecie, no z drugiej strony, jak są te podwójne domy, to też tam pracuje więcej rodzin. To nawet jak produkują nam to uzbrojenie w tym podwójnym, to wow, 92 tarcze. Czy oni poszaleli? Ja tu chyba przywożę za dużo tego materiału. Nic i tu też nie chcę już żadnego handlu, bo się tak rozkręcili, a to te drugie muły chyba. Nic. Jak to wygląda? 26 broni ręcznej. No to dobra, to może inaczej. Jeszcze byście przywozilibyście jeszcze tutaj tą broń ręczną, ale w zamian za co? Za hełmy. Aha, nie, my musimy wysyłać. Wysyłać, to w takim razie wyślijmy im może te łuki. Dobra. Jedzenia na 3 miesiące, albo ja chyba nie włączyłem, nie, no działa młyn. Pszenicę przerobił, mąka przerobiona. O kurde, to jakby no podziałali z tymi zasobami. Ten już nawet nie ma co robić. No dobra, ale luty już jest. A zaraz będzie marzec, jagody. 2 myśliwych dotrzymamy spokojnie do końca tej zimy. Natomiast tutaj te parcele mieszkalne. Zróbmy to w takim razie tak. Tak. 3, dobra. Niech tak będzie. Tu za chwilę też nam się zrobi, że to jest... Okej. No to tu może wykarczujemy po prostu takie fajne zejście. Wysypiemy piasek, zrobimy plażę. Jakiś tutaj jakiś stragan może z jedzeniem i nie tylko. No, myślę, że będzie w porządku. No dobra, uzbrojenia trochę już mamy, tych dużych tarczy. To tak naprawdę powoli będziemy szykować sobie armię.
Zobaczymy, ile w ogóle będziemy z tego w stanie zrobić. Poszerzymy sobie jeszcze produkcję, bo już trochę rodzinek jest, ale to wszystko zrobimy już w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za obecność, za Waszą aktywność. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.